Cześć! Dzisiejsza OPLK będzie poświęcona termoparom. Termopara to czujnik służący do pomiaru temperatury. Nazywana jest również termoogniwem, a napięcie, które powstaje na jej końcach, siłą termoelektryczną. Sama termopara ma bardzo prostą budowę. Składa się z dwóch drutów wykonanych z dwóch różnych metali lub stopów metali. Metale te połączone są na jednym końcu, który nazywamy spoiną pomiarową lub gorącym złączem. Natomiast pozostałe dwie końcówki nazywamy zimnymi złączami. Zasada działania termopary opiera się o zjawisko Sebeka. Wyjaśnijmy to na podstawie naszej termopary zbudowanej z szyny do łączenia wyłączników nadprądowych oraz metalowej śruby. Jeżeli teraz podgrzejemy naszą spoinę pomiarową, wprowadzamy w drgania sieć krystaliczną w metalu i jednocześnie powodujemy, że energia kinetyczna elektronów rośnie. Takie wolne elektrony w metalu zaczynają coraz szybciej się poruszać. I tu, jak wiadomo, w przyrodzie wszystko dąży do jak najmniejszej energii. I takie elektrony z dużą energią zaczynają przemieszczać się w kierunku chłodnego miejsca, czyli w kierunku naszego zimnego złącza. I w ten sposób wytracają energię kinetyczną w postaci zderzeń z elektronami, które poruszają się wolniej. Ponieważ termoparę mamy zbudowaną z dwóch różnych metali, taki dryft elektronów w kierunku zimnego złącza jest różny dla różnych metali. Dla jednego metalu te elektrony przemieszczają się szybciej i dlatego na jego zimnej końcówce gromadzi się więcej elektronów, a tym samym powstaje większy ujemny potencjał elektryczny. Natomiast dla drugiego metalu na jego zimnym łączu elektrony gromadzą się wolniej, czyli na tej końcówce pojawi się mniejszy ujemny potencjał elektryczny. I tutaj zastrzeżenie, mówiąc mniejszy i większy potencjał elektryczny, mam na myśli mniejszy i większy co do wartości bezwzględnej. Natomiast ujemny oznacza, że dotyczy elektronów. Jeżeli teraz zamykamy obwód elektryczny poprzez podłączenie woltomierza, elektrony z miejsca, gdzie jest ich więcej, będą chciały się przemieszczać w miejsce, gdzie jest ich mniej. A ponieważ na schematach elektrycznych zaznaczamy kierunek przepływu prądu przeciwnie niż kierunek poruszania się elektronów, to nasz zimny koniec z większą ilością elektronów powinniśmy oznaczyć jako minus, a ten, który ma mniej elektronów, jako plus. I wówczas wszystko wygląda logicznie. Prąd płynie z plusa do minusa. Zauważ, że w naszym przypadku objawia się to tym, że na miedzianej elektrodzie pojawia się minus, a na tej ze śruby plus, co również widać na wskazaniach miernika. I tutaj ważna uwaga, szybkość przemieszczania się elektronów z ciepłego złącza w kierunku zimnego złącza jest związana ze współczynnikiem Sebeka dla tego materiału, a nie, jakby się wydawało, z rezystywnością. I druga ważna rzecz, jeżeli nasze zimne złącza będą miały tą samą temperaturę co gorące złącze, to nie powstanie siła termoelektryczna, czyli nasz miernik wskaże temperaturę ustawioną dla zimnych złączy. I na końcu autoreklama. Jeżeli serwisujesz urządzenia z czujnikami temperatury, naprawiasz je lub kalibrujesz, dla zaoszczędzenia czasu zachęcam do skorzystania z płatnych aplikacji dla różnych czujników temperatury, w tym 26 różnych typów termopar.